Serdecznie zapraszam do odcinka 145 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Kabaliści reaktywacja część pierwsza. W poprzednim 144 odcinku opowiedziałem o wydarzeniach po zakończonej bitwie bestii z Bogiem i Barankiem opisanej w Apokalipsie świętego Jana. W tym odcinku opowiem o udziale Żydów w rewolucji angielskiej z XVII wieku. Podróże przez ziemię Kanaan w czasach starożytnego Izraela czy południową Mezopotamię opanowaną przez sumeryjskich władców w IV tysiącleciu przed naszą erą zakończyły się w poprzednim odcinku. Jeden z ludów ziemi Kanaan, pochodzący od koczowniczego plemienia Habiru, przybyłego zza Eufratu, zamieszkujący Syropalestynę w II tysiącleciu przed naszą erą, był protoplastą późniejszych Izraelitów. Izraelici nie tylko przetrwali do czasów współczesnych, ale zachowali swoje tradycje handlowe i agresję prowadzącą do ekspansji i podbojów kolejnych ludów i obszarów. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament wielokrotnie potwierdziły niewierność ludu Izraela wobec Boga, łamanie kolejnych przymierzy i ostatecznie zabicie Mesjasza Jezusa Chrystusa. W momencie, kiedy została zburzona przez Rzymian druga świątynia jerozolimska w roku 70 naszej ery, świat wyznawców judaizmu uległ załamaniu. Zniknęli saduceusze, czyli kapłani żydowscy, a ich miejsce zajęli nauczyciele zwani rabinami. To właśnie rabini stali się wykładnią prawa Bożego i to ich nauk słuchały kolejne pokolenia Żydów. Jednakże zabicie Mesjasza spowodowało, że wyznawcy judaizmu studiujący Talmud czy Kabałę odeszli od Boga, stając się sektą wyznawców szatana. Ich bożkiem stał się pieniądz, bogactwo i władza, do której uzurpują prawo od 2000 lat. Nadal zdecydowana większość Żydów, choć nie wszyscy, uważają się za naród wybrany, do którego należy cały świat, a Goje, zamieszkujący ziemię, mają być ich niewolnikami. Nie jest tajemnicą, że od ponad 2000 lat do czasów średniowiecza to właśnie Żydzi wiedli prym wśród handlarzy niewolników i zdarzało się, że handlowali ciałami i duszami Słowian. Święty Jan w Apokalipsie wyraźnie stwierdza, że wyznawców bestii, diabła i szatana nie gnębią żadne wyrzuty sumienia czy skrucha za swoje złe czyny i do samego sądu ostatecznego będą bronić swojego bożka diabła. Bestia zapewnia im życie w bogactwie, dobrobycie i bezkarności za popełnione grzechy. Niezwykła przebiegłość Żydów w ukrywaniu swoich zamiarów czy wiary znana jest od wieków i dla przykładu francuscy albigensi pochodzący od Katarów z Bułgarii nazywani byli chrześcijanami pod koniec XII wieku. Sekta ta nie tylko nie miała nic wspólnego z chrześcijaństwem, ale hołdowała doktrynom gnostyckim i manichejskim, twierdząc, że posiadają swoją własną Ewangelię świętego Jana. Sekta ta oddawała się wszelkiemu występkowi, lichwie, rozbójnictwie i krzywoprzysięstwu oraz uważała małżeństwo za prostytucję i tolerowała kazirodztwo. Za największych wrogów uważali chrześcijan, tak jak ich żydowscy przodkowie, szczególnie z okresu od I do IV wieku naszej ery. Sekt żydowskich w okresie 2000 lat od zmartwychwstania Jezusa było wiele i ich członkowie często ukrywali swoją wiarę mojżeszową, jak Marrani wygnani z Hiszpanii i Portugalii, czy też kryptożydzi z innych krajów. Wypędzeń Żydów z krajów europejskich było bardzo wiele, jak na przykład z Krymu, Anglii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Czech, Węgier czy Austrii. Żydzi uważają wygnania te jako formy
tak zwanego antysemityzmu. Jednakże twierdzenie to jest fałszywe i stawia ich w roli ofiar, którymi faktycznie nie byli. Ogromną rolę w okresie średniowiecza odgrywała żydowska kabała w sektach okultystycznych i antychrześcijańskich od samego początku ery chrześcijańskiej. Żydom zarzuca się również znaczny udział w rewolucjach europejskich. Potwierdza to żydowski pisarz Bernard Lazare. Antysemita mówi: Żyd jest przygotowywaczem, machinatorem, głównym inżynierem rewolucji. Bezstronny historyk ogranicza się do badania roli, jaką Żyd, biorąc pod uwagę jego ducha, charakter, naturę swojej filozofii i swoją religię, mógł odegrać w procesach i ruchach rewolucyjnych. Lazare wyraża opinię, że Żyd ma ducha rewolucyjnego, świadomie czy nie, jest on agentem rewolucji. Jednakże Żydom zarzuca się nie tylko udział w rewolucjach, ale również obwinia, że byli przyczyną ich wybuchów. Rolę, jaką odegrali Żydzi, był dwojaki: finansowy i okultystyczny. W okresie średniowiecza Żydzi jako czarownicy i lichwiarze atakowali świat chrześcijański i pomimo upływu czasu nadal odgrywają tę samą rolę, w nowoczesnym ujęciu nazywani handlarzami pożyczek. Gdziekolwiek można było zarobić pieniądze na wstrząsach społecznych lub politycznych, zamożni Żydzi popierali zwycięską stronę. I gdziekolwiek rasy chrześcijańskie zwróciły się przeciwko swoim własnym instytucjom, żydowscy rabini, filozofowie, profesorowie i okultyści udzielali im swojego wsparcia. Działo się tak między innymi dlatego, że Żydzi tworzący zamknięte klany bankierskie i urzędnicze promowali swoją rasę ponad gojami i stanowili zawsze najzamożniejszą grupę ludzi, niezależnie od kraju, który okupowali. Żydzi nie zawsze tworzyli sami ruchy rewolucyjne, ale doskonale wiedzieli, jak je wykorzystać do własnych celów. Dlatego też w czasie Wielkiej Rewolucji Angielskiej w XVII wieku nie spotkamy Żydów wśród żelaznych stromów Oliwiera Cromwella czy członków jego Rady Stanu, ale dostarczających pieniądze i informacje powstańcom w czasie rewolucji angielskiej, występujących jako kontrahenci dla armii, handlarze pożyczkami i superszpiedzy, lub jak nazywa ich Lucien Wolf, żydowski dziennikarz, dyplomata i historyk, wywiadowcy polityczni o niezwykłej skuteczności. Żelazne stromy Cromwella to żołnierze armii nowego wzoru z okresu angielskiej wojny domowej i rewolucji. Oddziały żelaznych stromów były znane ze swojej żelaznej dyscypliny, fanatyzmowi religijnemu i skuteczności na polu bitwy. To dzięki nim Cromwell, występujący w imieniu parlamentu, pokonał wojska królewskie Karola I. Lucien Wolf pisał o Carvajallu jako o wielkim Żydzie wspólnoty narodów, wyjaśniając, że szerokie konsekwencje jego transakcji handlowych i jego powiązań z innymi kryptożydami na całym świecie umieściło go w niezrównanej pozycji do uzyskiwania wiadomości o wrogach Wielkiej Brytanii. Tworzone przez Żydów tajne służby uczyniły z nich potężną, ukrytą siłę, której istnienie było często nieznane pozostałej części otaczającej ich ludności. Ostrożność ta była konieczna, ponieważ w tamtym czasie w Anglii Żydów nie miało być. W roku 1290 Edward I wypędził ich wszystkich i przez 3,5 stulecia przebywali na wygnaniu. Krypto-Żydzi, czyli Marranos, którzy przybyli z Hiszpanii, zdołali jednak pozostać w kraju, umiejętnie zmieniając kolory jak kameleony i wtapiając się w swoje otoczenie. Wolf zauważa,
że w tajnej synagodze regularnie odprawiano nabożeństwa żydowskie. Ale w miejscach publicznych Carvajal i jego przyjaciele przestrzegali praktyk tajnych Żydów z Hiszpanii i Portugalii, podając się za rzymskich katolików, regularnie uczęszczając na msze w kaplicy w siedzibie ambasadora Hiszpanii. Kiedy jednak ostatecznie wybuchła wojna między Anglią a Hiszpanią, Marranos zrzucili maskę chrześcijaństwa i ogłosili się wyznawcami wiary żydowskiej. Za czasów Cromwella Żydzi powszechnie wierzyli, że właśnie nadchodzi era mesjańska i przyszło im do głowy, że Cromwell może pasować do tej roli. Jednakże ustalenie tego wymagało potwierdzenia, że ich protektor jest z pochodzenia Żydem. Niestety poszukiwania żydowskiego rodowodu Cromwella okazały się bezowocne i kabalistyczny rabin Amsterdamu, Manasses ben Izrael, skierował do niego petycję o readmisję Żydów do Anglii. Rabin groził Cromwellowi zemstą, jaka czeka tych, którzy nękają lud Izraela, oraz nagrodą dla tych, którzy ich pielęgnują. Oliver Cromwell, będąc osobą przesądną, uległ wpływom rabina Manassesa i choć odrzucił żydowską ofertę kupna katedry świętego Pawła i biblioteki bodlejańskiej, ponieważ uważał, że oferowane przez nich 500 000 funtów jest niewystarczające, to dołożył wszelkich starań, aby doszło do readmisji Żydów do Anglii. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 145, w którym opowiedziałem o wpływie środowisk żydowskich na Olivera Cromwella podczas rewolucji angielskiej. Serdecznie zapraszam do odcinka 146 pod tytułem Kabaliści reaktywacja, część 2.